All right, we are just getting word now what appears to be a shooting, maybe multiple shootings in the city of Paris. We start now with some breaking news. Reports are coming in of an attack, or quite possibly several attacks, in Paris. Good evening. Paris has woken after its long night of unimaginable slaughter at the hands of Islamic State terrorists. Menschen schreien vor Schmerzen. Blutlachen am Boden, Verletzte, Tote. Das Theater Bataclan in der Pariser Innenstadt. Andrzej Leszczyński, witam w kolejnym odcinku GAN TV. Dzisiaj w naszym studiu gość specjalny, człowiek, który dla polskiego, europejskiego prawa i dla strzelców sportowych zrobił chyba najwięcej. Tomasz Stępień, prezes Firearms United. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Cześć. Co to jest Firearms United? Firearms United jest organizacją zrzeszającą legalnych posiadaczy broni w całej Europie, z oddziałami w praktycznie każdym kraju członkowskim. Organizacja powstała w 2013 roku. Staraliśmy się federalizować i zrzeszać środowisko, natomiast gro naszej działalności rozpoczęło się pod koniec roku 2015 po ogłoszeniu przez komisarz Bieńkowską słynnej dyrektywy zmierzającej do rozbrojenia nas, czyli ludzi przestrzegających prawa. Podkreślmy jeszcze, to jest polska organizacja. Jest to organizacja paneuropejska, natomiast jest to organizacja zarejestrowana w Polsce przed polskim sądem w Warszawie. Zrzeszająca ile milionów? Około 15 milionów posiadaczy broni. 15 milionów posiadaczy z całej Europy. Tak. Jest Firearms United. Wróćmy właśnie do tej najważniejszej kwestii, mianowicie tego końca 2015 roku. Mamy ataki w Paryżu, jak już wiemy, przeprowadzone przez terrorystów z nielegalnej broni. W odpowiedzi na te ataki jakieś działania zmierzające do naprawy sytuacji związanej z bronią w Europie postanawia podjąć Komisja Europejska. I to są działania, które polegają na tym, żeby zabrać broń legalnie ją posiadającym obywatelom. Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na daty. Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian do dyrektywy unijnej w 4 dni po zamachach w Paryżu. Przy całym szacunku dla Komisji Europejskiej nie jest to organizacja zdolna wyprodukować dokument o tej objętości i z zapisami, które tam się pojawiły w ciągu 4 dni. W związku z czym z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że jest to dokument, który czekał w szufladzie na odpowiedni moment i sytuację społeczną i został w odpowiednim momencie wyciągnięty. I co ten dokument zawiera dokładnie? Tak naprawdę sprowadza się do odebrania praw obywatelskich ludziom przestrzegającym prawa. Ludziom, którzy spełniają wszystkie wymogi nałożone na nich przez kraje członkowskie po to, żeby uzyskać pozwolenie na broń, nie mają absolutnie żadnego związku z przestępczością czy terroryzmem, ani bezpośredniego, ani pośredniego. Natomiast zgodnie z duchem aktualizacji dyrektywy mają zostać ukarani za to, że Komisja Europejska nie jest w stanie pilnować zewnętrznych granic Unii Europejskiej i kontrolować przemytu nielegalnie posiadanej broni. Miałeś kontakt na pewno z wieloma członkami Komisji Europejskiej, z europosłami, wielokrotnie byłeś w Brukseli. Gdybyś mógł mi powiedzieć, wyjaśnić, jaki tu jest jakby logiczny związek między terrorystami, którzy z nielegalnej broni atakują ludzi w Europie niewinnych, a działaniem komisji, która chce zabrać legalną broń. Jakie argumenty podają europosłowie czy członkowie komisji za tym, żeby legalnym posiadaczom odebrać broń w takiej szczególnej sytuacji? No widzisz, to jest bardzo ciekawe, dlatego że tu trudno mówić o argumentach. Pada bardzo wiele stwierdzeń odwołujących się do emocji, jak na przykład stwierdzenie pani komisarz Bieńkowskiej o tym, że w ciągu ostatnich 10 lat w Europie z legalnie posiadanej broni zginęło 100 000 osób. Rozmawialiśmy na ten temat, tak? To nie było 100 000, tylko około 1400 osób. Później okazało się, że nawet nie tyle, dlatego że te dane obejmowały również Turcję. Gdybyśmy wyjęli z tego Turcję, to mówimy o 600 ofiarach śmiertelnych w ciągu 10 lat w całej Europie z legalnie posiadanej broni. 600 ofiar, a pani komisarz Bieńkowska twierdziła? 100 000. 100 000. 600 do 100 000. Na protest, który złożyłem do ombudsmana, czyli rzecznika dyscypliny w Parlamencie Europejskim, otrzymałem odpowiedź odmowną. Moja skarga na panią komisarz została odrzucona z jednej bardzo prostej przyczyny. Nigdy nie wysłałem pisma do pani komisarz wzywającej ją do zaprzestania kłamstw.
Tylko na bazie tego odrzucono mój protest o nieprawdziwe dane, którym posługuje się komisarz Bieńkowska. Nie wystarczy powiedzieć człowiekowi, że kłamie. Należy go wezwać do tego, żeby przestał, gdyż inaczej żyje w nieświadomości, że to czyni. Czyli taki jest po prostu jakby proces prawny. To się musi odbyć. Tak, to się ma, im żeby dłużej... ktoś odpowiedział na twoje pytanie w ogóle. Tak, oczywiście. Ja oczywiście wysyłałem pismo do pani Bieńkowskiej z wyjaśnieniem tych półprawd i manipulacji, którymi się posługiwała. Mamy na to dowody. Natomiast w tym piśmie nie było magicznego zdania. Wzywam panią do zaprzestania rozpowszechniania tych informacji. Tylko na bazie tego Rzecznik Dyscypliny odrzucił moją skargę. Czy ty miałeś w tych wszystkich swoich pracach możliwość porozmawiać z komisarz Elżbietą Bieńkowską czy z członkami Komisji Europejskiej, którym zadałbyś pytanie, na jakiej podstawie działacie, na jakiej podstawie argumentujecie, że to, co chcecie zrobić, jest dobre? Nie miałem takiej możliwości. Pani komisarz Bieńkowska nie odpowiada na żadną komunikację z naszej strony. Nawet na skargi, gdyż pani komisarz twierdziła, że spotykała się z przedstawicielami Firearms United w trakcie procesu legislacyjnego, co jest nieprawdą, bo nie spotkała się z nami nigdy. Osobą wydelegowaną na konferencję, którą urządziliśmy w Brukseli, żeby zaprezentować ocenę skutków prawnych, notabene dokument, który powinien był być przedstawiony przez Komisję Europejską, a nigdy nie powstał, został wydelegowany przedstawiciel Komisji, pan Alain Alexis, który tak naprawdę przyszedł, wysłuchał tego, co mamy do powiedzenia, wygłosił kilka okrągłych zdań, odpowiedział na 3 pytania z sali i wyszedł. Rozmowa na temat argumentów nigdy nie miała miejsca. Przez 14 miesięcy próbowaliśmy spotkać się z panią Vicky Ford, która jest osobą raportującą dyrektywę z ramienia Komisji Rynku Wewnętrznego, Komisji IMCO. Przez 12 miesięcy byliśmy całkowicie ignorowani. Ja rozumiem, że ktoś może nie chcieć się spotkać ze mną czy z moją organizacją, ale wymagam odpowiedzi na prośbę o spotkanie. Natomiast nigdy nie zaszczycono nas nawet odpowiedzią odmowną. Dopiero po mojej interwencji u drugiej osoby we frakcji EPP, pana Isturis White'a, w którym poskarżyłem się na to, że nie jesteśmy dopuszczani do rozmów na tematy, które nas istotnie dotyczą, udało nam się odbyć spotkanie z panią Vicky Ford wczoraj w Strasburgu. Uściślijmy zatem, powiedzieliśmy, że działania Komisji Europejskiej zmierzają do ograniczenia jakichś naszych praw. Mówimy konkretnie o posiadaczach legalnych broni palnej w Europie. Gdybyśmy w punktach mieli powiedzieć, jaka byłaby rzeczywistość po wprowadzeniu tej dyrektywy, czego nie będziemy mogli robić, czego nam nie będzie wolno? No, moglibyśmy nad tym spędzić północy, ale mówiąc o najważniejszych rzeczach. Zakaz posiadania broni samopowtarzalnej przerobionej z broni samoczynnej. Całkowicie jest wykluczona z posiadania dla osób cywilnych. Mówimy przykładowo o karabinie, który był wyprodukowany jako działający w trybie automatycznym, przerobiony następnie na samopowtarzalną broń, strzelającą jednym strzałem za jednym pociągnięciem spustu. Tak, dokładnie. Kolejny punkt, który budzi kontrowersję, gdyż wprowadza całkowity chaos prawny. Zmiana kategorii broni w zależności od podpiętego magazynka. To znaczy, weźmy przykładowego kałasznikowa, który jest dość popularną bronią sportową w Polsce. Przy podpiętym magazynku 10-pociskowym, zgodnie z obecną wersją dyrektywy, jest to broń w kategorii B7, czyli dozwolona dla cywili. W momencie, kiedy podepniemy do niego magazynek 30-pociskowy, magicznym sposobem broń przechodzi do kategorii A7, zostaje bronią zakazaną dla posiadaczy cywilnych, z wyjątkiem strzelców sportowych zarejestrowanych w jedynie słusznej organizacji sportowej uznawanej przez rządy i startujących w zawodach strzeleckich. Dla każdego kraju. Dla każdego kraju. Przy czym problem polega na tym, że po wyjęciu magazynka 30 i podpięciu 10 ta broń znowu staje się kategorią B7. Kto przy zdrowych zmysłach jest w stanie wymusić przestrzeganie tego przepisu? I chcą nam zakazać magazynków o dużej pojemności. Tak, przy czym nie używałbym stwierdzenia dużej pojemności. Magazynków standardowych. No tak. Tak? Dalej. Same magazynki. Wykorzystywanie nieprecyzyjnego języka w dokumentach prawnych, które mają wpływ na życie milionów ludzi. Zamiast stwierdzić w dyrektywie magazynek, używa się nigdzie nieokreślonego pojęcia mechanizm ładujący. Loading device. Tu oficjalne tłumaczenie polskie, które spłynęło do MSWiA, mechanizm ładujący. Jako żywo nie wiem, czym jest mechanizm ładujący. A czym innym jest mechanizm ładujący
w języku polskim, bo mechanizm ma znaczenie urządzenia czy przyrządu technicznego. Natomiast jeżeli weźmiesz przeciętnego Anglika i zapytasz go, czym jest loading device w kontekście broni, to pierwszy Jankes, z którym rozmawiałem, powiedział, to jest moja dłoń, bo wkładam nim naboje do magazynka. To jest loading device. Tak? Czego jeszcze nam nie będzie wolno? Czego nam nie będzie wolno? Będziemy zmuszeni zgłosić na policji wszystkie posiadane magazynki o tak zwanej wysokiej pojemności. I tu dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego wymysłu europejskiego, to znaczy całkowitego odrzucenia zasady współmierności kary do czynu. Dlatego, że karą, którą sugeruje dyrektywa za posiadanie niezgłoszonego magazynka jest utrata pozwolenia na posiadanie broni. Czyli nie mogę sobie kupić, mogę sobie kupić gdzieś w internecie magazynek, jeśli w ogóle będzie dostępny w handlu. Będzie dostępny w handlu, ale po to, żeby zakupić magazynek 30-pociskowy, trzeba będzie mieć pozwolenie na broń. I po raz kolejny, to są po prostu całkowicie bzdurne wymysły. Znam ludzi, którzy są kolekcjonerami magazynków. Nie posiadają pozwolenia na broń, bo nie mają z bronią nic wspólnego. Kolekcjonują magazynki, takie plastikowe pudełka ze sprężyną w środku. Dlaczego twoim zdaniem 30 nabojów w magazynku to jest taka przerażająca liczba dla członków Komisji Europejskiej? Nie wiem. Na jednym ze spotkań w Brukseli, w których miałem przyjemność wątpliwą uczestniczyć, jeden z europosłów pracujących nad dyrektywą zadał mi pytanie, czy prawdą jest, że jeżeli podepnie się do AK-47 magazynek 30-pociskowy, to zacznie ją strzelać ogniem ciągłym. Do tego stopnia. Sięga niewiedza ludzi tam siedzących. Tam siedzących, tak, oczywiście. Co z bronią samopowtarzalną, krótką? Limit pojemności mechanizmu ładującego do 20 pocisków. Przy czym po raz kolejny problem polega na tym, że tego typu podejście otwiera całkowitą prawną puszkę Pandory, bo prosty przykład, amunicja Beowulf 50. Magazynek ma kształt i rozmiar taki, że pasuje do niego amunicja 223 Remington sportowa. Tylko ten magazynek mieści albo 10 pocisków Beowulf 50, albo 30 pocisków 223 Remington. No konia z rzędem temu, kto mi powie, czy ten magazynek jest legalnym, który mogę posiadać, bo mieści 10 pocisków do Beowulfa, czy też jest nielegalny, bo mieści 30 pocisków do 223 Remington. Czy ktoś w Komisji Europejskiej albo w rozmowach kuluarowych zwrócił uwagę na następujący fakt? Cały czas mówimy o zakazywaniu na legalnym rynku broni magazynków na przykład 30-nabojowych do karabinu. Jaki to ma związek? Jaki legalny rynek ma związek z terrorystami, którzy używają broni i magazynków nielegalnych? No możemy zakazać tych 30-nabojowych magazynków, ale to nic nie zmieni. Oczywiście. Co więcej, w 2008 roku telewizja francuska wyprodukowała film dokumentalny o przemycie nielegalnej broni samoczynnej z krajów byłej Jugosławii. Skracając, dwoje dziennikarzy dowiaduje się, gdzie ma pojechać, jedzie do Jugosławii, idzie do wioski, zaznajamia się z lokalną ludnością. Po tygodniu za 300 euro kupuje AK-47 w wersji samoczynnej, pakuje go do torby, wsiada do autobusu, wraca do Paryża, bierze tą torbę, zanosi policji, żeby pokazać, co przywieźli do stolicy Francji. Tak? Wiele osób śmiało się z tego filmu, ale prawda jest taka, że większość broni wykorzystywanej przez terrorystów pochodzi z przemytu z krajów byłej Jugosławii. Notabene, po zamachach w Paryżu część broni udało się zidentyfikować jako wyprodukowaną w fabrykach zastawy po numerach seryjnych, które na tej broni były. Mniej więcej pół roku temu powstał swego rodzaju remake tego filmu dokumentalnego, wykonany przez inną francuską stację telewizyjną. Nie zmieniło się nic. Ci ludzie w dalszym ciągu byli w stanie podjechać do jugosłowiańskiej wioski, zaznajomić się z ludnością tam mieszkającą, kupić za 350 euro tym razem automat kałasznikowa, włożyć go do torby i przywieźć do Paryża. Z tego co wiem, taka dyrektywa może też uderzyć we wszelkiego rodzaju muzea wojskowe w całej Europie. Zgodnie z zapisami dyrektywy ma ona objąć zarówno muzea, jak i kolekcjonerów. To znaczy wszyscy będą musieli nawet działające karabiny, pistolety, broń w zbiorach muzealnych zdezaktywować. Zdezaktywować. Zniszczyć, po prostu zniszczyć. Zniszczyć, oznaczyć, gdyż tu jest kolejny kamyczek do ogródka nieprecyzyjnych wyrażeń. Nowy standard znakowania ma dotyczyć wszystkiej broni, cytuję, wprowadzonej na rynek. Byliśmy wspólnie zresztą Firearms United i Gun TV w Brukseli na konferencji, o której wspomniałeś, gdzie fantastycznie w kilkanaście minut przedstawiłeś tak zwanych 7 brzydkich kłamstw, czyli po kolei argumenty, którymi posługiwała się Komisja Europejska, żeby napierać na europosłów i wprowadzić swoje zmiany. Zobaczmy może zresztą kawałek tego materiału.
Going into the seven ugly lies on the EC directive. And again, we will be talking about the white consultation lie. I will then point out the acceptance of this consultation lie, the implying lie, the trafficking lie, move on the resemblance lie, overinterpretation lie by the EC, and the outrageous lie to close off the presentation. Wracając, oczywiście uśmiecham się, kiedy to oglądam, bo no, to nieprawdopodobne, co zrobiono i jak oszukiwano ludzi, tak, żeby przekonać do swoich racji, ale w sytuacji, kiedy nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi, bo zderzamy się ze ścianą, zderzamy się z Komisją Europejską, która chce nam zabrać broń, i argumenty są kompletnie i całkowicie nietrafione, nieprawdziwe i kłamliwe, no to jesteśmy uprawnieni w pewnym sensie i myślę, że możemy przejść do tego punktu, do wejścia w teorie spiskowe, od których ja jestem daleki, ale kiedy nie masz informacji, one się rodzą w twojej głowie. Powiedz mi, o co tak naprawdę w twojej opinii chodzi z tą dyrektywą? Znaczy, ja bardzo chciałbym wiedzieć, o co chodzi i co motywuje Komisję Europejską do działania w tym kierunku. Nie wiem. Natomiast z tak zwanych prawdopodobnych teorii spiskowych, których ja również nie lubię, ale z braku sensownej informacji ze strony Komisji Europejskiej chwytam się tego, co jest dostępne. Słyszałem stwierdzenie płynące z jednego z ministerstw poza Polską, że tak naprawdę rządy dwóch dużych krajów europejskich, których nie wymienię, boją się tego, że w sposób legalny broń będzie mogła uzyskać populacja imigrantów przebywająca w tych krajach. W związku z czym, żeby zapobiec temu ryzyku posiadania broni przez element niepożądany, doprowadzono do tego, żeby odebrać broń wszystkim. Czy coś jeszcze za tym stoi? Manifest z Ventotene, Altiero Spinelli, patron Unii Europejskiej. Wspomnij parę słów. Dokument, który został napisany przez włoskiego komunistę Altiero Spinelliego. Tak jak wspominałem, jest to patron głównego budynku Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, który tak naprawdę... Komunistę. Patron budynku europejskiego. Tak. Dobrze zrozumiałem. Dobrze zrozumiałeś. Szczery komunista, który zresztą za wyznawane poglądy siedział w więzieniu. Napisał manifest z Ventotene, który tak naprawdę mówi o tak wspaniałych rzeczach, że po to, żeby ukrócić nacjonalizmy, należy skonsolidować Europę i wprowadzić amalgamat ludności. Że należy tej ludności odebrać broń. Że państwa narodowe są wrogiem Unii Europejskiej, dlatego że będą budziły demony nacjonalizmu. Że po to, żeby zapewnić przetrwanie Unii Europejskiej, należy odebrać środki produkcji ludziom, którzy są ich właścicielami i przekazać je w zarządzanie państwu. Sugeruję lekturę. Czyli stworzenie, krótko mówiąc, wynarodowienie. Stworzenie takiej jednej homogenizowanej papki, tak, która się podporządkuje i będzie posłuszna tym przepisom i temu prawu. Jest 21 lutego 2017 roku. To jest nasza data zero w tej chwili, kiedy rozmawiamy. Jaki jest najbliższy kalendarz działań w Unii Europejskiej? 14 marca, o ile nic się nie zmieni, dokument trafia pod głosowanie na sesji plenarnej Europarlamentu. Cały czas pracujemy i staramy się wprowadzić poprawki do tego dokumentu po to, żeby nadać mu bardziej akceptowalny kształt. Natomiast niezależnie od tego, czy nam się to uda, czy nie uda, po przegłosowaniu, co najprawdopodobniej wydarzy się niestety 14 marca, kraje członkowskie dostają 15 miesięcy na dostosowanie prawa lokalnego do wymogów dyrektywy. My jesteśmy chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma prymatu prawa europejskiego nad naszym. Czyli musimy wprowadzić tą dyrektywę, czy jej nie musimy wprowadzać? Wielu prawników uważa, że nie musimy wprowadzać. Właśnie z tego powodu, dla którego powiedziałeś, nie mamy prymatu prawa europejskiego nad prawem lokalnym. A jeżeli będziemy wprowadzali tą dyrektywę, to tylko dlatego, że z takich czy innych przyczyn było to potrzebne, opłacalne. Nie potrafię tego inaczej określić. Będziemy wprowadzać. To znaczy, masz jakieś informacje, które świadczą o tym, że rząd polski zamierza się do tej dyrektywy zastosować? Bo opinia jest negatywna. No i to jest właśnie ciekawa rzecz. Mam informację, że rząd polski dostosuje się do tej dyrektywy. Będzie opracowywał prawo lokalne tak, żeby zminimalizować wpływ dyrektywy na posiadaczy broni, ale jednak będzie ją wdrażał. Mimo tego, że stanowisko rządu polskiego było negatywne w lutym 2016 roku i w czerwcu 2016 roku, kiedy zostało wygłoszone przez całą Grupę Wyszehradzką. To dlaczego? Nie rozumiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale spójrzmy na przykład Czechów, naszych partnerów w Grupie Wyszehradzkiej. Ich rozwiązanie jest przepiękne w swojej prostocie. Czesi stwierdzili oficjalnie, że skoro dyrektywa dotyczy tylko i wyłącznie posiadaczy cywili, a nie dotyka sił zbrojnych,
to w takim razie rząd i parlament czeski chce przeprowadzić poprawkę do konstytucji nakładającą na każdego posiadacza broni obowiązek obrony ojczyzny. Co będzie oznaczało, że taka osoba z definicji staje się rezerwistą i zostaje wyłączona z zasięgu dyrektywy. No tak, ale jednocześnie w sytuacji konfliktu może zostać powołana do wojska. No nie jest to jest taki zgniły kompromis troszeczkę. Zgniły, nie zgniły. Wydaje mi się, że większość ludzi, którzy są posiadaczami broni, tak tej ojczyzny by broniła, czy powołani do wojska, czy też nie powołani. Powiedziałeś, że prawdopodobnie ta dyrektywa zostanie przegłosowana w Europarlamencie. My mamy jakieś w ogóle szanse jeszcze sprzeciwu na tym etapie? Na tym etapie to, co my robimy i co staramy się osiągnąć, to przede wszystkim wprowadzenie poprawek do dyrektywy, o których już wspominałem. Szanse na to są bardzo niewielkie. Od większości polityków, z którymi się spotykamy, dowiadujemy się, że wprowadzenie poprawek na obecnym etapie jest nieakceptowalne, gdyż osiągnięto kompromis. Co prawda dostaję ostatnio dreszczy na dźwięk słowa kompromis, dlatego że kompromis w wydaniu Europarlamentu polega na tym, że siada sobie grupa osób, która decyduje o twoim, moim życiu i mówi: odbierzemy wam połowę waszych praw, a wy macie być wdzięczni, bo w ramach kompromisu nie zabierzemy wam wszystkich. No, ja serdecznie dziękuję za taki kompromis. Czy ci europosłowie, którzy będą głosować, bo mam wrażenie, kiedy byliśmy razem w Brukseli, że nie, ma w ogóle dostateczne informacje i pojęcie o tym, nad czym będą głosować. Bo rozumiem, że załóżmy, że jest grupa kilku osób w Komisji Europejskiej, która ma swoją ideę fix i prze do jej realizacji, no ale rozumiem, że grupa kilkuset posłów, kiedy przedstawiamy, czy wy to robiliście, jej te argumenty właśnie, które pokazują, że te działania są bez sensu, że one są przeciwko obywatelom, bo podstawowa prawnicza zasada qui bono, tak? W czyim imieniu? No nie w imieniu nas, posiadaczy legalnych broni, przeciwko nam. Czy ci ludzie nie rozumieją, co tu się dzieje? Znaczy, ja mam wrażenie, że większość europosłów nie wie, o czym rozmawiamy. Temat dyskusji jest im całkowicie obcy. Mieliśmy przykład tego w trakcie jednego z głosowań w Komisji Rynku Wewnętrznego. Dokument dotyczący dyrektywy, do której, przypomnę, zgłoszono ponad 1100 poprawek. Do tego oryginalnego dokumentu, który wypłynął z Komisji Europejskiej. Sami europosłowie zgłosili ponad 1100 poprawek. Dokument, który został wypracowany w ramach różnych spotkań i dyskusji europarlamentarzystów, wyglądał tak, że było to 87 stron wydruku, który brzmiał tak: poprawka numer 131 dotyczy paragrafu 753, nie odwołując się do tekstu paragrafu 753. Następnie poprawka numer 158 dotycząca czegoś tam, a głosowanie odbywało się na takiej zasadzie, że kiedy przegłosujemy paragraf 113, to punkty od 114 do 170 stają się nieważne, więc przechodzimy do punktu 171. Co więcej, nie ma żadnego zapisu z głosowania w Komisji Rynku Wewnętrznego. Dlatego, że ku mojemu zdumieniu głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk i naciśnięcie przycisków, ale nie ma automatycznego zliczania głosów. Pani przewodnicząca komisji patrzy na salę i na bazie tego, czy jej wydaje się, że było więcej rąk za czy przeciw, podejmuje decyzję, czy dana poprawka została zaakceptowana, czy odrzucona. Dopiero w sytuacji, w której nie jest pewna 100%, jak to miało wyglądać, prosi o powtórzenie głosowania przy elektronicznym zliczaniu głosów. My tak naprawdę, jako obywatele i wyborcy, nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak głosują nasi przedstawiciele w Europarlamencie. Głosowania w komisji są nierejestrowane. To ja ci muszę zadać najprostsze na świecie pytanie. Czy po twoich doświadczeniach 1,5 roku walki jak u Kafki, z korytarzami, z maszyną, ze ścianą, zderzeniem się po prostu z czymś nieprzekraczalnym, czy w obecnym kształcie dziś Unia Europejska, mam na myśli Europarlament, mam na myśli Komisję, czyli te gremia, które decydują o prawie, które określa, jak nasze życie będzie wyglądało, czy to jest organ demokratyczny? Absolutnie nie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której 80% prawa tworzonego w Unii Europejskiej zostaje przegłosowane przez Europarlament w pierwszym czytaniu, to tak naprawdę
nie dopuszczamy żadnej sensownej dyskusji na temat zawartości tego prawa. Ono oczywiście odbywa się w komisjach i podkomisjach, które są całkowicie nieprzejrzyste dla obywatela. Myślisz, że jak sobie poradzą polscy parlamentarzyści, polscy twórcy prawa, gdyby ta dyrektywa weszła? W jaki sposób oni będą chcieli zminimalizować te negatywne skutki? Nie chciałbym spekulować. Możliwości jest sporo. Oczywiście u nas niemożliwy jest do przejścia wariant czeski, bo nikt z powodu 300 000 ludzi nie będzie zmieniał konstytucji. Tym bardziej, że nie ma do tego woli politycznej, wydaje mi się, z żadnej ze stron obecnej sceny politycznej. Ale tak naprawdę istnieje duża możliwość takiego zapisania prawa, żeby to skutki zminimalizować. Przy czym to nie zmienia jednego podstawowego faktu. To w dalszym ciągu będzie leczenie symptomów, a nie przyczyn, bo w dalszym ciągu będziemy się musieli dostosować do dyrektywy europejskiej. Jako że jestem chłopak ze Szczecina, to zawsze przypominam reklamę piwa Bosman i udawać, że jest ono bezalkoholowe. To na koniec sytuacja hipotetyczna, jednak prawdopodobna w jakimś sensie. Prawo europejskie dotyczące broni zostaje zmienione, kto się w Polsce implementuje. Co się zmieni na rynku legalnych posiadaczy broni palnej w Polsce? No to oczywiście zależy od tego, jakiej broni mówimy, ale weźmy przykład dość prosty, którym sprawą fetyszu posługuje się Komisja Europejska, czyli AK-47. Jeżeli jesteś posiadaczem jednostki broni dziś, która była bronią samoczynną i została przerobiona na broń samopowtarzalną, to w momencie wejścia w życie dyrektywy zachowujesz swoje prawa, bo prawo nie działa wstecz. Krótko mówiąc, powiedzmy, widzą broń strzelającą ogniem ciągłym, przerobiono na broń strzelającą ogniem pojedynczym. Tak jest. Co prawda, jeżeli masz magazynki o pojemności 30 pocisków, musisz je zgłosić na policję i musisz zostać, jeżeli chcesz z nich skorzystać i je sobie zatrzymać, musisz zostać członkiem uznanej organizacji sportowej, która jest jeszcze nieokreślona i startować w odpowiedniej ilości zawodów w ciągu roku po to, żeby udowodnić swoją potrzebę posiadania tych magazynków, ale nikt nie dotyka twoich praw nabytych. Natomiast żaden nowy posiadacz broni nie będzie mógł kupić jednostki przerobionej z samoczynu na samopowtarzalną. Będzie mógł kupić tylko i wyłącznie broń, która została wyprodukowana jako samopowtarzalna. Czyli uściślając, jeśli posiadam broń do celów sportowych, na przykład, która strzela ogniem pojedynczym, kiedy się narodziła kilkadziesiąt lat temu, była automatem wojskowym, to ja po wejściu dyrektywy już z tym konkretnym egzemplarzem zostaję w domu, bo nie sprzedam go nikomu. Będziesz do niego przywiązany jak do Małgosi. Broń ta będzie absolutnie niesprzedawalna. A czy to ma jeszcze jakieś dalsze konsekwencje, ta dyrektywa na przykład dla biznesu? No oczywiście, przecież połowa, jeśli nie lepiej, rusznikarni w tym kraju padnie i będzie musiała zwolnić swoich pracowników, dlatego że nie będą już więcej mogli odkupić broni od Agencji Mienia Wojskowego i przekonwertować jej na broń półautomatyczną. Samopowtarzalną do nabycia przez cywili. Tomek, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś do nas do studia. Przede wszystkim dziękuję Ci za wielką pracę, którą wykonałeś dla wszystkich nas, posiadaczy broni w całej Europie. Ja po prostu absolutnie to mega doceniam, bo to były setki godzin rozmów, pism, lotów prawdopodobnie. No pół życia poświęciłeś przez ostatni rok prawdopodobnie. Zaraz się spłonie, no trochę tego było. Jak nie więcej. Mam nadzieję, że ten nasz głos europejski, polski w Europie jednak będzie miał jakieś znaczenie. Myślę, że poruszyłeś jednak po drodze parę umysłów i że wspólnie dokonamy czegoś dobrego i że jakoś przejdziemy, że tak powiem, suchą stopą. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za wizytę w GAN TV. Nie ma za co. A dla naszych widzów jeden cytat na koniec. Munduru nie zdejmę, broni nie złożę. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets.
C'est pour protéger.